Cześć! Witajcie na kanale Podróże Karoli. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak zorganizowaliśmy nasz mały grecki ślub marzeń na Santorini. Będzie o kosztach, formalnościach, stresie i oczywiście o emocjach, które nam towarzyszyły podczas tego dnia. Ale na początek przygotowałam dla Was krótki 3,5-minutowy filmik z naszej ceremonii, żebyście mieli lepszy pogląd na to, o czym będę Wam opowiadała. Także nie przedłużajmy i zapraszam do oglądania. Εδώ σήμερα να μοιραστούμε τον Γιάκοπ και την Καρολίνα σε αυτά για να σηματοδοτήσει την επιθυμία στην αδερφείτε με τα δεσμά του γάμου. Παρακαλώ στραφείτε ο ένας προς τον άλλον ενώντας τα χέρια σας. Witam Was dzisiaj, abyśmy wzięli udział w ceremonii zawarcia małżeństwa Karoliny i Jakuba, którzy świadomie i dobrowolnie zdecydowali się na ten ślub. Θέλεις ενώ όμως η σύζυγός σου την Καρολίνα? Jakubie, czy bierzesz sobie za żonę Karolinę? Tak, Przysięgam obecności świadków tu obecnych, przysięgam w obecności świadków tu obecnych będę wierną i szczerze oddaną żoną i obiecuję być z Tobą i obiecuję być z Tobą i dzielić wszystko, i dzielić wszystko, co przyniesie los. co przyniesie los. Dawać i brać, mówić i słuchać, inspirować i reagować w każdych okolicznościach W każdych okolicznościach naszego wspólnego życia. naszego wspólnego życia. Być lojalną wobec Ciebie przez całe życie. Będę Cię kochał jako Twój mąż, Będę Cię kochał jako Twój mąż, Twój kochanek i Twój przyjaciel. Twój kochanek i Twój przyjaciel. Będę Cię kochał jako Twoja żona, Twoja kochanka i Twoja przyjaciółka. Daję Ci tą obrączkę jako znak mojej miłości. Wiedząc, że miłość jest cenna i krucha, a zarazem silna. Daję Ci ten znak naszej miłości jako symbol naszej przysięgi, jaką złożyliśmy dzisiaj. Daję Ci tą obrączkę jako daję Ci moją miłość. Τώρα μπορούμε επίσημα να σε ανακοινώσουμε ως συζύγους. Od tej chwili jesteście małżeństwem. Jacob, you may kiss the bride. Congratulations. Thank Yeah, you. look at the camera. Increase llamas. Yeah. No, więc tak wyglądała ceremonia. Trzeba przyznać, że grecka przysięga jest przepiękna, różni się od polskiej przysięgi. Mi osobiście się bardziej podoba, ale wiadomo, każdy ma swoje własne zdanie na ten temat. Ja mam tutaj małą pomoc, przygotowałam sobie to, co mogłoby najbardziej Was zainteresować. No i tak, planowanie. My zaczęliśmy planować mniej więcej 7 miesięcy przed naszym ślubem wszystko. I ja zaczęłam od szukania firm na mediach społecznościowych. Tak trafiłam na Dream Greek, Dominikę i jej męża, których serdecznie pozdrawiam. I napisałam do Dominiki wiadomość na Messengerze. No i tak zaczęłam rozmawiać z Dominiką. Dominika też była bardzo konkretna, na tym mi zależało. Podesłała mi parę tarasów, które są do wyboru. Od razu zdecydowaliśmy się na taras, który znajdował się w Firze. I tutaj na dole
W opisie filmu napiszę Wam dokładną lokalizację tego tarasu i jak on się nazywał, przy jakim hotelu się znajdował. W każdym razie od razu nam się spodobał ten taras. W ogóle zupełnie inaczej też wyglądało na tych zdjęciach niż na żywo, bo na zdjęciach wyglądał przepięknie, ale na żywo, no uwierzcie mi, że zapierało to dech w piersi, ten widok. No i Dominika wysłała mi umowę i kwota, którą zapłaciliśmy za nasz ślub, a braliśmy go w 2024 roku w czerwcu, i kwota wyniosła 2350 euro. I teraz wrzucę Wam tutaj, co wchodziło w skład tej ceny. No i jak tutaj możecie sobie przeczytać, to było przysięgłe tłumaczenia z języka polskiego na język grecki, dokumentów wymaganych do zawarcia ślubu w Grecji, opłatę za dojazd urzędnika na miejsce ceremonii, koordynacja uroczystości ślubu w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie zatrzymać i spokojnie przeczytać, co wchodziło w skład. Nie jestem teraz przekonana, jak jest w tym jak było na ten rok, czy będzie na następny rok, no ale to wiadomo, to wszystko się zmienia niestety i ja Wam pokazuję, jak to wyglądało w 2024 roku. Teraz tak, jakie dokumenty są potrzebne, żeby wziąć ślub za granicą? Więc trzeba wyciągnąć ze stanu urzędu cywilnego akt urodzenia międzynarodowy, wielojęzyczny, wrzucam Wam kod formularza, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą i również wrzucam Wam tutaj kod formularza. I później przesyłacie te formularze skanem do Dominiki, a później na miejscu dajecie im oryginały. Po tym wszystkim, kiedy już odbierzecie dokumenty, bo później jedziecie z Dominiką do urzędu, tam wszystko podpisujecie w tym urzędzie greckim, Dominika jest przy Was oczywiście cały czas, odbieracie te dokumenty z tłumaczeniem z językiem polskim i z tymi dokumentami później w Polsce idziecie zarejestrować do urzędu swój ślub. I tyle. No i dobra, moi drodzy, catering. Jeśli chodzi o catering, to my zamawialiśmy, również przez Dominikę to wszystko organizowaliśmy i catering mieliśmy z firmy Kaper. Tutaj wrzucam, proszę bardzo. Składał się z 4 dań. Za osobę zapłaciliśmy 110 euro plus 3 butelki wina. Jedno około kosztowało, z tego co pamiętam, 40 euro oraz dopłaciliśmy za dodatkowe 2 godziny na tarasie 200 euro. Wszystko było podane i wyglądało zjawiskowo, bo również w tej cenie macie od razu wszystko przygotowane z zastawieniem stołu i kelnerami, którzy Wam to podają, więc wszystko już jest w tej cenie. No i teraz w zasadzie bardziej do pań skierowane, to od razu Wam powiem. Jeżeli chodzi o makijaż i fryzurę na Santorini, no to jest bardzo drogi temat tam. Mniej więcej ceny są, już Wam mówię, bo nawet sobie to zapisałam. Koszt makijażu i fryzury razem to około 480 do 500 euro. Nawet potrafi kosztować 550 euro. A jednej z usług około 270. Mnie to ominęło, ponieważ ja się malowałam sama i robiłam sobie sama fryzurę. Więc mi te koszty odeszły. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce sobie zrobić, no to te koszty musicie sobie doliczyć. Wracając jeszcze do sesji ślubnej, to mieliście 2 możliwości wybrania się na nią i to była od razu po ceremonii, gdzie goście na Was czekają, a Wy jedziecie na sesję zdjęciową o zachodzie słońca lub na drugi dzień o wschodzie słońca. No i my wybraliśmy opcję o wschodzie słońca, co uważam, że jest dużo lepsze, bo to po ceremonii wiadomo, świętujecie od razu razem i bawicie się i tak dalej, ale wiadomo, rano jest ciężko wstać, więc no to już zależy od Was. W tym razie wrzucam Wam zdjęcia, kilka fotek. Możecie zobaczyć sami, jak to wyglądało. Nocleg organizowaliśmy sobie sami. Wrzucam Wam na dole link do domu, który my wynajmowaliśmy. Kwota domu wynosiła około 7000 zł za 5 nocy dla 5 osób. Więc
Nie uważam, że było to dużo, w zależności też od tego, jakie macie oczekiwania, bo my mieliśmy jacuzzi, mieliśmy sympatyczny widok, uważam, ale nie był to nie było to miejsce te, które widzicie z reguły na filmach, czyli tam wiecie, w tym takim mieście w Firze na przykład, tak, że macie tam basen przy basenie i to tak wszystko zjawiskowo tam wygląda. To nie, my czegoś takiego nie wynajmowaliśmy, ale chcę Wam powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie się coś takiego wynająć, to miejcie na uwadze, że mogą Wam chodzić ludzie nad głową, bo jest bardzo dużo turystów i jeżeli wynajmiecie sobie w takie miejsce, to jeżeli będziecie chcieli mieć na przykład prywatność nad basenem, to bym nad tym polemizowała, czy tak jest. bo niestety to się wyjaśnie wiąże z tym, co zauważyliśmy, że ci ludzie chodzą nad głową, robią zdjęcia i tej prywatności się tam ma nie za wiele. Jeśli chodzi o loty, znaleźliśmy charter z Rainbow, leciliśmy lotem i koszt za jedną osobę w obie strony z nadawanym bagażem 20-kilogramowym wyniósł nas 1150 zł za jedną osobę. No, także to też nie wychodziły jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. No i dobrze, kochani, no więc tak, podsumowując nasz ślub na Santorini, podliczając wszystkie koszty, czyli loty, nocleg, całą ceremonię i wszystko, co wrzuciłam Wam, co było zawarte, wyniósł nas około 25-26 tysięcy złotych. Czy jest to dużo? No ja uważam, że nie. Oczywiście nie wliczając w to sukni ślubnej oraz garnituru, bo to jest sprawa mocno indywidualna, jedni kupi taniej, drugi drożej, więc ja tego tutaj nie wliczałam, tak samo nie wliczałam, byliśmy trochę dłużej oczywiście, ja tutaj tylko nakreśliłam Wam sam ślub i nocleg oczywiście na 5 nocy, ale nie wrzuciłam Wam tutaj, co jedliśmy przez te 5 dni i tak dalej, i tak dalej. Tu są konkretnie koszty tego naszego ślubu. Oczywiście, my robiliśmy mały i bardzo skromny ślub. Wydaje mi się, że ta cena, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem, Wy musicie sami ocenić, jak dla Was, czy to jest dużo, czy nie, ale dla mnie ta cena jest naprawdę odpowiednia i adekwatna i warta tych przeżyć, które my tam, tego wszystkiego, co my tam po prostu doświadczyliśmy. To było coś niesamowitego, widzicie. Do tej pory się zacinam i ciężko mi jest się wypowiedzieć, bo to było tak cudowne po prostu. Jeszcze, czy miałam wątpliwości, czy towarzyszył mi stres, czy myślałam, że mnie ktoś oszuka? Oczywiście, że tak. Takie rzeczy są normalne, ale przeczytałam opinię na temat Dream Greek, zobaczyłam, że to jest normalna firma, rozmawiałam z Dominiką, też Dominika do mnie zadzwoniła, w związku z czym te wątpliwości gdzieś tam później sobie odeszły na dalszy plan. Absolutnie nie zastanawiałam się już później nad tym, że polecę na przykład, o nie wiem, nic nie będzie, nie? My nie przyozdabialiśmy w żaden sposób tarasu. Ja nie chciałam kwiatów. Ja miałam tylko kwiaty w ręku. Ja nie chciałam żadnych kwiatów, nie chciałam nic takiego z tego względu, że tam jest tak pięknie, że ja nie chciałam przyćmić tego widoku. Po prostu. I jeżeli byście chcieli kwiaty na Santorini, bo zapomniałam prawie Wam o tym powiedzieć, to kwiaty na Santorini to jest chyba najdroższa rzecz, z tego co mówiła mi Dominika, która jest tam do ogarnięcia. Więc jeżeli marzycie sobie, żeby zrobić sobie, no to liczcie się z tym, że ten koszt też będzie wyższy. No ale to zawsze. Niżej, wyżej, w zależności od tego, co kto potrzebuje. Na sam koniec pragnę zostawić Was z naszym tańcem o zachodzie słońca. Także zostańcie jeszcze chwilę. A jeśli podobał Wam się kanał, to dajcie łapę w górę, zostawcie suba, będzie mi naprawdę bardzo miło i pomoże mi to w rozwijaniu mojego kanału. No i tak, zapraszam do oglądania, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć! En otras vidas, a quien tuve que